Dzień dobry Państwu, Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 20 maja, Światowy Dzień Pszczół. I ja sobie tak pomyślałem, że z okazji tego Światowego Dnia Pszczół chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia jednemu sztabowi i tak dedykować ten dzień temu sztabowi, bo mam wrażenie, że w tym sztabie trzeba by było zreorganizować życie ULA, bo tam jest ewidentnie za dużo trutni, a za mało robotnic. Nie wiem, czy Andrzej wie, o którym sztabie myślę. Andrzej Rozenek, dzień dobry. Witam Cię, Andrzej. Zielonego pojęcia nie mam. Pewnie o sztabie generalnym Wojska Polskiego. I to jest słuszna koncepcja, żebyśmy jakoś wybrnęli z tej trudnej sytuacji na początku. To jest bardzo słuszna koncepcja, co Andrzej powiedział. W sztabie jest za dużo trudni, za mało robotnic, ale fascynująca jest organizacja takiego W ogóle to pszczelego. dzień dobry, Jacku, i witam Państwa. Ale ja wiem, dlaczego tak od razu o pszczołach i tych trutniach. A nie można jakoś pozytywnie zacząć, miło, Piękny sympatycznie, dzień. żeby miło Piękny było. dzień. No to będzie miło zaraz. Będzie miło. Mówiliśmy wczoraj, proszę Państwa, o tym przez chwilkę, że te dwa marsze i że to rodzi potencjalnie pewne zagrożenia. No to jakby powiedzieć, odezwał się pan prezydent Aleksander Kwaśniewski w tej sprawie i powiedział rzeczy bardzo ważne. Na początek dwie informacje. Po pierwsze, że wiemy już, bo podano, jak te marsze będą przebiegały. Oba 25 maja na godzinę 10 zbierają się zwolennicy Nawrockiego przy rondzie de Gaulle'a i maszerują Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, czyli Traktem Królewskim na Plac Zamkowy, a o godzinie 11, bo o 12 ten marsz ma ruszyć, na Placu Bankowym zbierają się zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i ruszają w stronę Placu Konstytucji. Tak, ten kwartał, który jest między Marszałkowską a Traktem Królewskim, czyli sam środek miasta, to tam ja nie wiem, tam chyba dywizja wojska będzie stała, bo tak to sobie wyobrażam. To jest Strefa zdemilitaryzowana tam będzie. dokładnie Andrzej to ujął. I proszę Państwa, pan Aleksander Kwaśniewski powiedział tak wczoraj w TOK FM. Ostrzegam, uważam, że to jest zabawa, która jest Polsce niepotrzebna. Niech te marsze będą, ale w osobne dni. To zaproszenie do draki i porównał to do ustawki kibiców piłkarskich. I to jest dobre porównanie, powiem Ci, Andrzeju, dlatego że jak patrzyliśmy na kampanię wyborczą jeszcze przed pierwszą turą, no to stadiony były pełne takich obelżywych transparentów. To środowisko kiboli to jest środowisko, no przecież tych wielkich buł, śledziów, olów, tego całego towarzystwa, no i oczywiście Karola Nawrockiego, który jest kibicem również, jak to podkreśla. I ci kibole wielokrotnie pokazywali na stadionach swój stosunek do Rafała Trzaskowskiego w transparentach obelżywych. Tam się obelżywe napisy pojawiały. Ja sobie wyobrażam, że ten marsz za Polskę to będzie mniej więcej taka krzyżówka marszu Radia Maryja z marszem niepodległości, race, kibole, szaliki, wrzaski, ustawianie się na bójki. Oni są jakby przyzwyczajeni do tego, że się z policją ciągle tłuką. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego 25 miałoby być inaczej. No, prawdopodobnie tak będzie, jak mówisz, ale od tego mamy policję, oddziały prewencji, żeby zabezpieczyć te dwa marsze. No, ja naprawdę nie rozumiem tego sceptycyzmu, który się wyłania z Twojej wypowiedzi czy z wypowiedzi prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przecież doskonale wiemy, że policja teraz za tych czasów działa tak niesamowicie sprawnie, że na przykład gdy ktoś popełnia przestępstwo na ich oczach, to policja natychmiast działa, natychmiast od razu wkracza i zatrzymuje, no chyba że jest to Braun albo jakiś to nie inny eskaluje. europoseł, no to wtedy nie eskaluje. Mam nadzieję, że tym razem policja nie przyjmie takiego sposobu działania, żeby nie eskalować przypadkiem i jak się coś zacznie dziać, no to będzie reagować na miejscu, a nie po czasie. Wiesz, a propos policji, to no, pewnie planowaliśmy to w dalszej części programu, ale
To się wiąże i muszę o tym powiedzieć. O Błoniu? Tak, gmina Błonie, proszę Państwa, to jest pod Warszawą. Ja tam mam dobry przegląd sytuacji, dlatego że ja jestem tam członkiem Platformy, to jest moje koło. I proszę Państwa, w nocy z soboty na niedzielę zostały zniszczone praktycznie wszystkie banery Rafała Trzaskowskiego. Jak Państwo widzą, w sposób taki brutalny. Niektóre po prostu zostały pokradzione, a niektóre zostały o tak właśnie potraktowane. Nasi działacze poszli zawiadomić o tym policję, tym bardziej, że w wielu miejscach, gdzie doszło do tych czynów w nocy, jest monitoring, więc można by spróbować chociaż zidentyfikować sprawców. Błonie to nie jest wielka metropolia, tam no nie chcę powiedzieć, że się wszyscy znają, ale wiele osób jest znanych, także być może udałoby się tych sprawców czy sprawcę ustalić. I wiesz, co usłyszeli działacze Platformy, którzy poszli na komisariat? No, Po nie. pierwsze, że w nocy to wszystkie koty są czarne, więc monitoringu to się nie będzie sprawdzać. A po drugie to, żeby nie zawracali głowy, bo oni mają dużo pracy. I tak mi się to skojarzyło właśnie, wiesz, z tą bezradnością policji wobec Brauna, wobec tych wszystkich łobuzów, nieeskalowaniem. I myślę sobie, wiesz, że chyba jednak to moje wezwanie do tego, żeby zweryfikować osoby stojące na czele policji pod względem po prostu ich kompetencji, to jest chyba naprawdę dobry pomysł, bo to jest naprawdę niedopuszczalne, żeby policjant mówił, że wszystkie koty w nocy są czarne i proszę mi tu głowy nie zawracać. Nie będziemy żadnego monitoringu sprawdzać. Przecież zostało naruszone czyjeś mienie, to po pierwsze. A po drugie mówimy o naruszeniu przepisów kodeksu wyborczego. I to poważnym naruszeniu. No, ja rozumiem, jakby chodziło o jeden baner, ale tutaj zniszczono praktycznie wszystkie w całym Błoniu. I z tego co wiem, dotarły do mnie takie informacje, ta akcja miała zakres ogólnopolski. To nie dotyczyło wyłącznie Błonia, no ale w przypadku Błonia mam tu z pierwszej ręki informacje i wiem, jak to wygląda. Obawiam się, że w innych miejscowościach mogło być podobnie i podobna mogła być reakcja policji. Wiesz, to jest oczywiście, ktoś powie, no to bagatelne, tam przecież nikomu się nic nie stało. Okej. Jeżeli pozwalamy na niszczenie mienia, jeżeli pozwalamy na naruszenie kodeksu wyborczego, to być może pozwalamy na to, żeby ludzie się prali na ulicy, tak? I kto wie, co się wydarzy właśnie w niedzielę, biorąc pod uwagę tę bezradność policji, którą obserwujemy już nie tylko w stosunku do Brauna i jego akolitów, ale również w stosunku do niszczycieli i wandali, którzy w ten sposób się zachowują. Dodam, żeby była jasność, plakaty czy banery pozostałych kandydatów nie zostały zniszczone, nikt ich nie tknął, także wszystko jest jasne, wiadomo kto to robił i dlaczego. No jak się spojrzy na środowiska, które popierają tego człowieka, no to do tego sobie przejdziemy, bo to jest, no to jest jasne, oczywiście, że to jest jasne. Dla policji to nie jest jasne, bo koty są czarne. I jeszcze wrócimy do sprawy, bo tam prezydent Kwaśniewski powiedział jeszcze parę ciekawych zdań, na które warto zapamiętać w obliczu tego 25 maja. On tam sugerował nawet, że Trzaskowski powinien dzwonić do Nawrockiego, Tusk do Kaczyńskiego, a Hołownia do wszystkich, żeby ostrzec przed konsekwencjami tego, co się stanie, ale tu wydaje mi się, że to nie widzę tu woli w ogóle, nie ma tego myślenia. Kwaśniewski powiedział tak jeszcze, że jeśli chce się organizować tego typu prowokacje na kilka dni przed wyborami, to jest tak, jakbyśmy pozwalali, żeby latali po ulicach ludzie z karnistrami benzyny, a obok nich z pochodniami. Trochę wyobraźni. Zdaniem prezydenta Kwaśniewskiego Polska do tej pory chwaliła się tym, że kłócić to my się kłócimy wspaniale, ale wojen domowych to jeszcze nie mieliśmy. Jak chcemy przejść tę granicę, która jest często trudna do zauważenia, to jesteśmy na najlepszej drodze i zaapelował w TOK FM-ie prezydent Kwaśniewski do Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego, żeby nie prowokowali tragedii kilka dni przed wyborami. I faktycznie ta impreza, proszę Państwa, zaczyna wyglądać, albo wyobraźnie, jeżeli to co proponuje prezydent Kwaśniewski się uruchomi, no, że to jest taka próba już takiej eskalacji i takiego podpalenia tych emocji, którą można byłoby porównywać, nie wiem z czym, no z taką próbą podpalenia Polski. Może to wielkie słowa, ale coś tutaj się niedobrego nam na tego 25 maja szykuje. No,
No, dobrze to, proszę Państwa, nie wygląda. Przepraszam. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi o nowej aferze. Właściwie afera. No to oczywiście na elektoracie pana Karola wrażenia nie zrobi, ale no Państwo musicie wiedzieć, ci, którzy jeszcze się nie zdecydowali, że tak powiem, nie są przekonani, na kogo głosować, to może się przez chwilę zastanowią. Tak nawiązując do Andrzeja rozważań, kto to mógł, prawda, w tym błoniu te plakaty niszczyć, no to środowisko pana Karola jest dosyć znane i opisywane, i to, jak widać, wyborcom nie przeszkadza. Kibole, neofaszyści. On twierdził, że nie zna tam w ogóle tego śledzia, czyli Grzegorza Chorodkę. To przypadkiem tam kiedyś spotkał podczas zajęć edukacyjnych dla osadzonych w zakładzie karnym i on tam się z nim spotkał, potem się minął z nim na stadionie i w ogóle go nie zna. Oczywiście, że były jakieś zajęcia edukacyjne, to rzeczniczka Służby Więziennej wtedy tłumaczyła, że to wszystko jest no, absolutną nieprawdą. Pan Śledziu nie ukrywa swoich neonazistowskich poglądów. On ma wytatuowane swastyki, wizerunek Hitlera, motto SS, no co tam by Państwo chcieli. I proszę sobie wyobrazić, że w 2017 roku pan Nawrocki poręczył za pana Grzegorza Chorodkę. No to jeżeli się ręczy, bo pan Chorodko trafił w ręce duńskiej policji. Został zatrzymany w związku z burdami, do których doszło przed meczem Dania-Polska. No i policjanci z Kopenhagi go tam zatrzymali. On twierdził, że szedł z narzeczoną, że w ogóle na niego napadli, bili go pałką po głowie. No oczywiście potem media duńskie pokazały nagrania i filmy, które zaprzeczały tej wersji pana Śledzia. No i tak naprawdę to on atakował, on sprowokował awanturę, no policja reagowała i bardzo słusznie, no tak powinna reagować, no jakiś Śledziu będzie im tam, nie wiem, rzucał się na nich, czy nieporozumienie. No i skazano pana Śledzia na 60 dni pozbawienia wolności i ma 6-letni zakaz wjazdu. Miał, bo to był 2017 rok, w związku z tym ten zakaz się już pewnie skończył. I poręczył za niego, proszę sobie wyobrazić, pan Karol Nawrocki. No jak można ręczyć za człowieka, Andrzeju, którego się nie zna? Ja nie wiem, no w ogóle tak, nie, spotkał go tam kiedyś, się o niego otarł, nie zna go i za niego poręczył. Wiesz, no, nie znamy tej subkultury, może tam akurat takie obyczaje panują, ale generalnie wśród ludzi rozsądnych no nie poręczamy, tak, za kogoś, kogo nie znamy, albo za kogoś, kogo nie jesteśmy pewni. Znaczy, rozumiem, sugerujesz w ten sposób, że panowie się dobrze znają, tak? No, to jest oczywiste. No ale może w tej subkulturze jest tak, że nie trzeba się znać, że po prostu wystarczy do jednej, że tak powiem, ekipy czy bandy należeć i już. I wtedy jeden poręcza za drugiego, nawet jak się nie zna. Skąd wiesz? No, ale byłeś w takiej subkulturze kiedyś? Nie byłem, ale sobie wyobrażam, że każda subkultura jednak tworzy jakiegoś rodzaju więzi. No nie ma tak, a te więzi budują się z relacji. No kurczę, no, nie ma inaczej. No w przyrodzie to nawet w ulu pszczelim, no. Wspólne ustawki, wspólne kibicowanie, prawda? Wspólne bijatyki, no to wszystko łączy ten boks, ludzi. te treningi, Tak. ta siłka, no to ważne jest. No Odsiadki wspólne w przypadku niektórych, to wszystko naprawdę może tworzyć silne więzi. Co się czepiasz? Pani Wierzbicki wyjaśniła wszystko, pani Emilia, bo zapytała ją Rzeczpospolita, więc pani Emilia odpowiedziała. No ta odpowiedź, jak różne inne odpowiedzi pani Emilii Wierzbickiej, przejdzie do pewnie historii. Na studiach tego będą uczyć dziennikarskich. W internecie pojawiały się zdjęcia z brutalnej interwencji duńskich policjantów, a wiele osób wyrażało swoje oburzenie, pisze pani Wierzbicki. Przemoc i bicie stosowane przez służby innych państw wobec polskich obywateli zawsze muszą wzbudzać naturalny sprzeciw. Niezależnie od tego, kto byłby zatrzymany w takich okolicznościach, sprzeciw budzi forma zatrzymania. Agresja i bicia ze strony obcych służb powoduje, że uzasadnione staje się sprzeciwienie takim działaniom i obrona polskiego obywatela. Nie powiedziała, że poręczył czy nie poręczył, tylko taki wywód poczyniła. O, taki poczyniła wywód. To ciekawostka przyrodnicza. No, przypomina mi się ten okrzyk jednego z naszych wybitnych niegdyś polityków, że Niemcy go biją. Zdaje się, że na pokładzie samolotu to takie okrzyki wydawał z siebie.
No to w tym stylu mniej więcej. A słuchaj, kiedy to było? On był, mówię o Nawrockim, był już wtedy dyrektorem muzeum? 2017. A to on już był dyrektorem, przepraszam, IPN-u, prezesem. W 17 już? No tak mi się wydaje. To trzeba by było sprawdzić. To Ale wiesz, już bo czy zastanawiam się, jak dyrektor. wysokiej rangi było to poręczenie, no bo Nie, no i jednak to jest bardzo. nieco A inną wiesz, rangę ma poręczenie od dyrektora muzeum, a innej rangi ma poręczenie od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który swoim jednym podpisem potrafi z wyklętego bandziora zrobić ale nawet wiesz, bohatera, a tak. z żołnierzy Wojska Polskiego przestępców, tak? Także to Tak, ale miało wiesz, wtedy doniosłe znaczenie. tak, ale tutaj jest jeszcze jeden element, bo przecież jeżeli to było z czasów Muzeum II Wojny, no to on no, stał na czele instytucji kultury, która generalnie zajmuje się, prawda, no wtedy zajmowała się zbrodniami niemieckimi, zbrodniami nazistowskimi, prawda? I teraz ten facet, który się zajmuje nazistami, niemieckimi zbrodniami, ręczy za gościa, który ma swastyki wytatuowane, motto Hitlerjugend i Adolfa Hitlera. No ja tu nie wiem, jak to w jednej czasce się godzi i jak to tam u niego te neurony, czy co tam jest, te synapsy, co on tam ma w tej głowie? Jak to się łączy jedno z drugim, Andrzeju? Bo Ja nie wiem, no, to pytanie do Nawrockiego oczywiście. Sprawdzam na szybko, od kiedy on jest prezesem IPN, bo dla mnie to jest kluczowe, jako kto on tutaj udzielił tego moim zdaniem chyba poręczenia. był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. To jest rok 2017. Masz rację. Tak. Masz rację. Bo od 21 dopiero jest prezesem IPN. Także to zupełnie innej rangi poręczenie od takie, wiesz, tam muzealnika. To jednak co innego. Chociaż masz rację, że zna się na II historii, wojna wiesz, światowa zna się przetoczyła tutaj, się przez Danię również, więc Duńczycy powinni być wdzięczni Karolowi Nawrockiemu. że broni gościa, co ma tutaj takie Ze różne. wszechmiar. Tak, Wdzięczny. to jest patriota polski po prostu, obywatel, a że Taki się tam normalny, potatuował zwykły tamten, patriota. to normalne. Normalnie ludzie sobie tutaj te swastyki i motto Hitlerjugend to każdy ma u siebie na klatce wytatuowane, to normalny obywatel jest, przecież to nic nadzwyczajnego. No i Karol się po prostu nad nim pochylił, bo został przez policję zaatakowany, tylko Karol zapomniał, kto atakował kogo najpierw, a potem gdzie była akcja, a gdzie była reakcja. No ale co tam. Nie takie rzeczy Karol nam już wyjaśni i swojemu elektoratowi. No ale żeby było jeszcze bardziej, no to wiadomo, że te pszczoły, czy co to było do miodu? Muchyl do miodu. Co to leci do miodu, Andrzeju? Bo już mi się teraz... Pszczółki do miodu, no właśnie. Co prawda to nie jest pszczółka, to już są takie trutnie klasyczne, no, czyli pan Olszański i jego ekipa neofaszysta, no bo co tutaj dużo opowiadać, z tą swoją ekipą neofaszystów nagrał film. Ja obejrzałem ten film, ale uznałem, że państwu nie ma sensu pokazywać. Tylko nie puszczajmy tego. Nie, to absolutnie, mówisz o tym popatrańcu z kamractwa, tak? Tak jest, oczywiście. Nie. Tego nie można puszczać nikomu. Nie, to jest człowiek... Tego się nie da odzobaczyć potem. Ja najpierw powiem o czym, a potem o tym filmie przez chwilę, bo oczywiście pan Olszański ogłosił poparcie Nawrockiego przez swoich neofaszystów, będą popierali Nawrockiego i zapowiedział, że właściwie to nie będą zabijać zwolenników Trzaskowskiego. Normalnie, co tam na luziku. Koniec grzeczności, teraz jest wojna, teraz wyciągamy długie noże za Karola. Proszę bardzo, wrzeszczał w tym studiu tam i wymachiwał bagnetem. Na tym filmie wyciągnął taki długaśny bagnet i nim wymachiwał w kierunku kamery, tak jakby chciał jakiegoś zwolennika Trzaskowskiego dopaść i zrobić z nim to, co należy. No oczywiście przejaw agresji słownej jak na razie i przejaw wyjątkowego chamstwa. To troglodyta polityczny jest i w ogóle nie należy tego typu środowisk nagłaśniać. Obrzydliwa postać. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich złożył oczywiście zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, ale mnie zastanawia jedna rzecz. No, ja powiem Ci, że ja mówię, co to jest, gdzie to nagranie jest, gdzie oni to nagrywają i puszczają. I normalnie strona w sieci funkcjonuje. Mają swoją stronę, ta strona funkcjonuje, nikt tej strony nie zamyka. No, treści, jakie tam są, to jest po prostu, to włosy stają dęba na głowie. Nikt z tym nic nie robi. Ja nie wiem, to tak można normalnie sobie publicznie, w przestrzeni publicznej, w mediach
no bo to są jednak media, to jest medium, no To bez żadnych może konsekwencji. zaapelujmy z tego miejsca do ministra, wicepremiera Gawkowskiego, żeby przy okazji, jak będzie rozmawiał z YouTube'em i z innymi Na ważnymi YouTubie tego tego nie ma, świata, oni to inaczej robią, wiesz, a oni mają inaczej robią. tak, mają Zrozumiałem, swoją że na stronę. YouTubie są. Nie, To oni to nie przez YouTube'a. YouTube to oczywiście na YouTubie tam się posiłkują, to znaczy, wiesz, części fragmenty są może pokazywane. warto wyłączyć sygnał po prostu tym skrajnie nieodpowiedzialnym ludziom, którzy namawiają do Wolność rzezania słowa innych to jest ludzi. podobno. Nie, Wolność to nie słowa. jest wolność słowa, Jacku. To jest No nie. zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś publicznie namawia, zachęca do przemocy, w tym do mordowania ludzi, czy też rzezania ich, to chyba jest to dobry pretekst czy powód do tego, żeby taką osobę pozbawić nie tylko wolności, skierować na badania odpowiednie, ale również, żeby takie treści usunąć z przestrzeni publicznej. No to czemu to ma służyć? Nie wiem. Dzisiaj, proszę Państwa, o godzinie 12, czyli już jak ten odcinek będzie w emisji, no już będziecie Państwo mogli go zobaczyć. Pan Sławomir Mencen konferencję zwołał do Sejmu i wszyscy się zastanawiają, co pan Sławomir Mencen powie, jaki ruch wykona, kogo tu poprze. No jest pan Sławomir Mencen, co by tu nie gadać, w pewnej trudnej sytuacji, no bo przecież on nie tak dawno popełnił wpis i nagrał tam swoje słowa. Słów nie będziemy tego nagrania puszczać, ale przypomnijmy tylko, że pan Sławomir Mencen napisał, że Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą, przejął mieszkanie od starszej schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił. Zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, pisze Mencen, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni i to co godzinę w inny sposób, bo wersje obrony zmieniają się cały czas. No, ja nie wiem teraz, jakiego fikoła musiałby dokonać pan Sławomir Mencen, żeby powiedzieć, to głosujcie jednak na tego gościa oszusta, który jest pozbawiony jakiejkolwiek wrażliwości społecznej, bo wyobrażasz to sobie jakoś, tak? Że to tak można zrobić? Czy polityka jest pełna takich fikołów i nic mnie tu nie zdziwi, natomiast warto wiedzieć, że wewnątrz Konfederacji toczy się zażarta walka o to, jak się zachować. Sławomir Mencen wydaje się stać tutaj na stanowisku tego, że jednak warto być przyzwoitym czasami i nie można popierać kogoś takiego, kto w ten sposób się zachowuje. Ale na przykład Bosak i jego narodowcy uważają, że to im się opłaci i że jakieś takie bliższe relacje z PiS-em mogą w przyszłości zaowocować czymś bardzo pozytywnym. Mi się wydaje, że to jest głupie myślenie, dlatego że już tak wchodząc w buty Konfederacji, PiS jest tak czy inaczej partią, która jest niekoalicyjna. Znaczy oni nie mają koalicjantów potencjalnych, żadnych. I jeżeli tylko ktokolwiek w przyszłości kiedyś kiwnie palcem ze strony Konfederacji i powie, no dobra chłopaki, chodźcie, to pogadamy, to oczywiście PiS natychmiast przyleci zdyszany do Bosaka czy do Mencena, w ogóle nie patrząc na to, co było w przeszłości. Więc to, co oni dzisiaj powiedzą, nie ma żadnego wpływu na to, co się wydarzy w przyszłości i czy będą w przyszłości współtworzyć rząd, czy nie będą. Już tak kombinuję, jakbym był Bosakiem albo Mencenem, tak? Także wydaje mi się, że z ich punktu widzenia najsensowniej jest w tej chwili budować swoją siłę jako antysystemowa partia, która uważa, że zło jest po jednej i po drugiej stronie i że obydwie partie, które tak długo rządziły dotychczas, nie zasługują na poparcie. Ja sądzę, że tak Mencen mniej więcej coś w tym stylu powie. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam, no ale mówię, jak oni kombinują, jak to wygląda z ich strony. No jeżeli będzie inaczej, no to rzeczywiście będzie to kolejny prześmieszny szpagat polityczny. No ale Jacku, takich szpagatów było wiele już, także nie mów, że to jest niemożliwe. Jest to możliwe. Wszystko jest możliwe, proszę Państwa. Nawet już tutaj w sztabie Karola Nawrockiego pewne próby, jak widać, od rana są podejmowane takie, żeby, nie wiem, no, wymóc, czy też udają, że to niby coś wiedzą. Poseł Śliwka, który jest w sztabie Karola Nawrockiego, w programie Rozmowa o 7 RMF FM, stwierdził, że Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mencenem
i powiedział, że wiem, że panowie się lubią nawet. I o 7:10 dzisiaj, czyli to było o 7 rano, 10 minut później, Mencen odpisał na tego newsa. Z Nawrockim nie widzieliśmy się, ani nie rozmawialiśmy nigdy poza debatami. Czyli nawet w takiej drobnej sprawie ten sztab Nawrockiego to jest stado kłamców, no po prostu. Kłamią i myślą, że nie wyjdzie. Oj, tak, przyczepiło się coś tam do okrętu i woła płyniemy, nie? Wiesz, no, przypominam ci taki szpagat niedawny, 2023 rok, po październiku, czyli to musiał być listopad i grudzień, kiedy nagle się okazało, że pisowcy naprawdę pałają niesamowitą miłością do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak oni ich wtedy kochali, pamiętasz? A jeszcze parę miesięcy wcześniej mówili, że tę partię trzeba zlikwidować, że ona szkodzi Polsce. Tak. I przejąć cały elektorat wiejski, a PSL trzeba zlikwidować. A potem był taki moment, takie 2 miesiące ogromnej miłości, aż po prostu kapała z nich ta miłość. Do Dzisiaj już PSL-u. też ich nie kochają dzisiaj PSL. Dzisiaj już nie kochają, bo Nie to kochają, wiesz, nie to kochają, nie. Po są wczorajszym to już w uczucia, ogóle które nie szybko kochają. wygasają. Nie kochają ich po wczorajszym, nie, to jest w ogóle zero, to nawet nie jest rozwód, to tam nigdy nie było małżeństwa, co prawda jakiegoś, tylko takie tam podchody, takie tam rozmowy, chodź zatańczysz, nie wiem, zastanowię się, nie podpieraj ściany, no razem coś zrobimy. Swoją drogą Kosiniak-Kamysz wczoraj zachował się naprawdę jak mąż stanu i powiem tak bez żadnego przekąsu i bez żadnej ironii, no takiego PSL-owca to ja szanuję, tak. Wszystko, co powiedział wczoraj, zasługiwało na brawa, na oklaski i to był dowód na to, że to jest bardzo odpowiedzialny polityk, który rozumie, o co idzie gra w drugiej turze i nie wahał się natychmiast pierwszego dnia, w pełni przekazał poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu i jeszcze na dodatek bardzo sensownie to motywując, także super. Tak, i tu trzeba zwrócić, Andrzeju, uwagę chyba jednak na to, że to, co w tej kampanii wybrzmiewa, była też przy okazji próba absolutna wybicia tego argumentu i zakończenia tej dyskusji o tym wysyłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy, bo on powiedział, że dobra współpraca rządu z prezydentem, ministra z prezydentem i zwierzchnikiem sił zbrojnych, a on tą współpracę deklaruje, gwarantuje, że żaden polski żołnierz na Ukrainę wysłany nie zostanie. Bardzo mi się podoba teraz taka akcja w sieci, tak zupełnie na marginesie, która się rozpoczyna, która przypomina, jak to pan prezes Jarosław Kaczyński wysyłał tutaj już kontyngent cały nasz na Ukrainę i kto tak naprawdę chce te wojska albo chciał i kombinował wysłać na tą Ukrainę. No to na pewno to nie był Trzaskowski, nie byli politycy koalicji, tylko PiS miał taką koncepcję, z panem prezesem mieli taką koncepcję. Ja do znudzenia, Jacku, będę przypominał mój artykuł, jeszcze jak pisałem w tygodniku Nie, w 2016 roku, na pierwszej stronie się ukazał, mówiący o tym, że Macierewicz wysłał nasz oddział wojska specjalne w pobliże frontu wówczas tlącej się wojny na Donbasie. Dosłownie stacjonowali kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu. Najpierw było to skrzętnie ukrywane, potem jak się okazało, że jednak miałem dobre informacje i rzeczywiście tam wyjechali nasi żołnierze, no to oczywiście MON twierdził, że to tylko taka misja szkoleniowa. No, wyładowane po burty samochody z amunicją ostrą i żołnierze z wojsk specjalnych pojechali na misję szkoleniową. Okej. Kto chce, to może wierzyć, kto nie chce, to nie. W każdym razie wiem, że wtedy doszło również do poważnej awantury między Pałacem Prezydenckim, czyli Dudą, a Macierewiczem, bo zdaje się, że prezydent Andrzej Duda został w tej decyzji kompletnie pominięty. No ale to wiesz, to tak Macierewicz sobie działał. A Macierewicz to, jak wiemy, krew z krwi i ziobro z ziobry, za przeproszeniem, Jarosława Kaczyńskiego, także mamy dowody na to, kto rzeczywiście wysyłał wojska na Ukrainę i kto chce te wojska wysyłać. Karol Nawrocki na wieść o tym, co zrobił Kosiniak-Kamysz, powiedział, że to jest hańba. To się tego nie da inaczej nazwać niż hańbą. To w Bydgoszczy tak był i powiedział. To są wybory o suwerenności Polski. To jest hańba. My nie chcemy Unii Europejskiej, teraz o Unii, która mówi nam, jak się mamy ubierać. To już było. Pamiętasz? To on teraz powtarza się. On opowiada to samo. Jak żyć? Jak ma wyglądać nasz system praworządności? No to już pan przesadził, panie
Nawrocki, bo Unia Europejska zawsze będzie mówiła, jak ma wyglądać system praworządności w kraju demokratycznym i praworządnym. Pan to se możesz, przepraszam, nie wiem, u siebie w domu jakiś system wprowadzać, ale no nie, no sorry, no to tutaj pan żeś się trochę zagalopował. Unia dzisiaj potrzebuje silnej, suwerennej Polski, mówiącej swoim głosem i prezydenta państwa polskiego, który Unię będzie budził z letargu i balansu. Ja myślę, że z letargu to pan, panie Nawrocki, miałeś pan szansę obudzić pana Trumpa, jak byłeś pan u niego. Bo pan Trump wziął 2 godziny teraz, rozmawiał z Putinem i niczego z tej rozmowy nie zrozumiał. Poza tym, że mówi, że to jest miły gość, bardzo fajny facet w sumie, a że nie chce się zgodzić na żaden rozejm i że dalej będzie tam tą wojnę toczył, no to co zrobić? No, ja mu tam proponowałem, żebyśmy trochę pohandlowali, ale on na razie chce tam się na tej Ukrainie bić. No trudno, no to Europa niech przejmie te wszystkie te obowiązki na siebie. No ja co mogłem, to zrobiłem. Tyle mniej więcej wynika z 2-godzinnego bełkotu pana Trumpa, bo to chyba tak to wyglądało, nie wyobrażam sobie, żeby wyglądało inaczej. Tu jest panie Nawrocki letarg, tu jest letarg dopiero, a on się martwi Unią Europejską. No gościu jest z kosmosu. Znaczy te antyunijne przyśpiewki Nawrockiego i nuty, które słychać w każdej praktycznie w każdym wystąpieniu, to nie jest przypadek, on rzeczywiście tak myśli. I on jest według wielu, a przede wszystkim według profesora Dudka, który go zna, bardziej skrajnie antyunijny niż na przykład Kaczyński. I znacznie bardziej skrajnie antyunijny niż Duda. Zatem możemy sobie wybrać na prezydenta kogoś, kto będzie takim drugim Viktorem Orbanem i kto będzie rozsadzał Unię Europejską od środka. Tylko Viktor Orban, z całym szacunkiem dla potężnego państwa węgierskiego, jest przywódcą bardzo niewielkiego kraju, mającego mały wpływ na całość Unii Europejskiej. Polska jest dużym krajem i może mieć naprawdę istotny wpływ na przyszłość całej Unii Europejskiej. I to jest to, wokół czego się tak naprawdę kręcą wybory w tej drugiej turze. O przyszłość nie tylko Polski, również Unii. Właśnie, prosimy o subskrypcję, bo widzą Państwo, Jacek nie jest uśmiechnięty. Nie jestem, bo brakuje 107. Rano brakowało. No, Proszę a państwa tu bardzo. prosiliśmy 107 do 20 20 000 no. subskrypcji i zobaczycie Państwo niesamowicie uśmiechniętego Jacka. Jeszcze takiego go nie widzieliście. Będę zadowolony. Bardzo prosimy, pomaga nam to oczywiście rozwijać nasz kanał i docierać do szerszej publiczności. Myślę, że byłoby fajnie, żebyśmy szczególnie w tym trudnym momencie dla polskiej polityki mogli mówić jak najgłośniej o tym, co się dzieje. Jacku, a co dalej powiedz, bo Trump już się moment, nie pochylał, bo to jest... Poczekaj, bo ja jeszcze chciałem jedną rzecz, bo ja chciałem proszę. Państwu tylko obowiązek trzeba spełnić, bo potem będzie znowu, że puszczamy sobie i po co to komu. Wczoraj był Pałac Prezydencki. Trudne to było wbrew pozorom, dlatego że no, cała fasada i pomniczek i to ja tak zasłoniłem sobą, swoim jestestwem, a zostały tylko te boczne nawy, że tak powiem, Pałacu Prezydenckiego, ale niektórzy zgadli, gratulacje. Dzisiaj za to jest łatwiejsza zagadka, ponieważ jak już ją znalazłem i fotkę umieściłem, to zobaczyłem, że na fotce jest podpowiedź. Trudno, czasem tak się zdarza, że zdjęcia podpowiadają same z siebie naszym widzom odpowiedź na zagadkę, ale niech tak będzie. Dalej jest, Andrzeju, apel strajku kobiet wczorajszy. Nie wiem, i zresztą wydaje mi się, że no, bardzo słuszny, taki zdecydowany. Mamy teraz jednego kandydata, Rafała Trzaskowskiego, to albo pewność, że za 2 lata będziemy mieć rząd PiS Konfederacja, to albo pewność, że zwycięży faszyzm, który nie zbliża się, tylko już tu jest, piszą liderki strajku kobiet i wszystkie ręce na pokład. Znaczy panie potrafią po prostu zdiagnozować sytuację w sposób jasny, prosty i żaden faszyzm się nie zbliża, on tu jest, my dzisiaj to pokazujemy. Jeżeli główny kandydat ręczy za faszystę, jeżeli neofaszyści popierają głównego kandydata PiS-u, tak? No to gdzie on jest? Co jeszcze mamy sobie opowiedzieć? Że on się zbliża, że on tam za węgłem się czai? Nie, on po prostu wchodzi z buta w sposób taki jasny i oczywisty do naszego życia i w ogóle mam wrażenie, że jakoś tak specjalnie my się tym nie przejmujemy, oswajamy się na razie z tym nowym faszyzmem. Myślę, że
ten apel strajku kobiet powinien być maksymalnie nagłaśniany i kolportowany. Dotrzeć przede wszystkim do wyborczyń, które być może z jakiegoś powodu w pierwszej turze nie poszły zagłosować, no to druga tura jest szansą na poprawę i dogrywkę i fajnie by było, żeby jednak ta frekwencja była wyższa, bo ja już mówiłem to, ale powtórzę, jednak upatruję największą szansę na sięgnięcie po elektorat ten, który nie poszedł do wyborów w pierwszej turze. Jakoś średnio mi się chce wierzyć w to, że wyborcy, nie wiem, Mencena będą głosować na Trzaskowskiego. Już nie mówię o Braunie, tak. No to jest bardzo mało prawdopodobne. Rafał Trzaskowski musi po prostu obudzić tych, którzy no, z jakichś powodów nie chcieli pójść w pierwszej turze głosować. Ja tylko tego jeszcze do tego, co powiedziałeś, gdzieś tam czytałem sobie na X-ie różne tam myśli złotej wypowiedzi i relacje też takie osobiste z kontaktami na przykład z własnymi dziećmi, które no, głosowały na pana Mencena, ale na przykład te dzieci mówią teraz, takie już takie powyżej 18 lat oczywiście, które mogły pójść i zagłosować, że one i ich na przykład grupa towarzyska to w życiu na PiS nie będą tego, bo PiS to jest obciach. Czyli tutaj te motywy, którymi się ludzie kierują w tej drugiej turze, mogą być bardzo różne. Bardzo. No oby tak było, jak mówisz, chociaż ja w takie przykłady, wiesz, Wiem. anegdotyczne, średniowierze, Bo masa była już jest ciocia, co ważna. tam, ciocia z Jednak Londynu. te 15 punktów procentowych, które uzyskał Mencen, to jest dużo i to jest duża masa, raczej wyborców antysystemowych, którzy kierują się hasłem PiS, PO, jedno zło i sądzę, że oni albo zostaną w domu, albo oddadzą głosy, nieważne. I nie ma co tutaj specjalnie liczyć, ani zabiegać o ten elektorat, tak z mojego punktu widzenia. Raczej trzeba poszukiwać tam, gdzie rzeczywiście można kogoś jeszcze przekonać, czyli wśród tych, którzy nie głosowali. No i zadbałbym też o elektorat, może ci się to nie spodoba, ale jednak Adriana Zandberga. Bo to są, co by nie powiedzieć, to są ludzie, którzy są przywiązani do wartości unijnych i do demokracji. Tak, taka Paulina I tutaj, Matysiak na przykład. Paulina Matysiak, no bardzo może przywiązana. nie, ale ja mówię o wyborcach właśnie, nie o politykach. Myślę, że tutaj jest z kim rozmawiać. No, naprawdę jest z Ale kim wiesz, że, rozmawiać i warto przekonywać. ale wiesz, Andrzeju, że Paulina Paulina... Matysiak to chyba już jest w PiSie, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ona jest wrazem, ale ona właśnie A, jeszcze stwierdziła, że wrazem. ona nie wyklucza poparcia Karola Nawrockiego. Nie wyklucza. Jak można, będąc w tej formacji, ja nie wiem. No dobra, no to tak jak można poręczać będąc szefem Muzeum II Wojny Światowej, poręczać za Wiesz, neofaszyzm. może Paulinie Matysiak w ten sposób się właśnie unaocznia hasło mieszkanie prawem, nie towarem. I może to Nawrocki jest pierwszą taką właśnie osobą, która to mieszkanie tak po prostu dostaje, I bo da. ono jest prawem, a nie towarem. Czyli co, ona liczy na to, że on jej jakieś mieszkanie przekaże? Nie, że to jest taki dobry przykład, tak, dla innych, że jak ktoś chce mieć mieszkanie, to nie musi za nie płacić przynajmniej niepełną sumę, tylko po idzie do prostu Karola może i je Karol sobie załatwia. wziąć, tak? A można Trzeba wziąć. znaleźć tylko jakiegoś starszego, nieporadnego człowieka i sobie wziąć to mieszkanie. To jest koncepcja. No widzisz. Prawem. To po prostu na Janosika. Jedziemy. No żeby ci młodzi mogli tym starym odebrać chałupy. No już tak. Zabierz starym, żeby dać Zabierz babci domek. Tak, Zamiast zabierz babci dowód, tak? Tak. Paulina Matysiak, umówmy się, to nie jest tak naprawdę realny przedstawiciel partii Razem. Ja myślę, że jednak Adrian Zandberg to jest ich lider. I tam ja nie słyszałem czegoś takiego, żeby Zandberg się utożsamiał z Nawrockim. To jest niemożliwe. No właśnie, Paulina Matysiak ma pewien problem. Nie wiem, ona jest może w jakimś takim okresie swojego życia, że jeszcze poszukuje. Tak, są takie momenty, kiedy z jednego związku w drugi związek, ona jeszcze nie wie, czy ona by chciała z tym, ale takie skrajności trochę. Ten łysy, tamten włosy po pas, prawda? I tak nie wiadomo, kogo wybrać. Tak się strasznie mota. Donald Tusk też się zwrócił z apelem i bardzo słusznie, że się zwrócił z apelem. Nagrał nawet ten apel. Powiedział, że dziś startuje wyścig o bezpieczną Polskę. Jeszcze wczoraj wskazywaliśmy kandydata, a dzisiaj to już jest zupełnie inna sytuacja. My mamy ten fragmencik, jakby ten apel i ja myślę, że ten apel warto, proszę Państwa, puścić. Jeżeli YouTube tam uzna, że ta muzyka w tle, to co tam leci,
to jest jakaś, nie wiem, Jan Sebastian Bach na przykład i nie mamy do tego prawa, no to wtedy będzie to po prostu tylko film z napisami, bez, prawda, tej muzycznego tła i szlachetnego głosu premiera Tuska. Ale próbujmy, może się uda. Wyścig o bezpieczną Polskę. Jeszcze wczoraj wskazywaliście kandydata, do którego programu Wam najbliżej. Dziękuję za każdy oddany głos. Wasze decyzje to ważny sygnał dla mnie i całego rządu. Ale dziś pojawia się nowy wybór. Dzisiaj ta wielka gra o przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków zaczyna się od nowa. I dziś ten wybór jest czarno-biały. Czy jesteś za paraliżem władzy i chaosem w Polsce? Czy za marszem do przodu i bezpieczeństwa? Czy chcesz wewnętrznej wojny na górze, kiedy wojna jest u naszych granic? Czy dobrej roboty i budowania sił? Czy chcesz bezkarności dla złodziei i bandytów? Czy sprawiedliwości i porządku? Uczciwa odpowiedź może być tylko jedna. Rafał Trzaskowski. W Marszu Miliona Serc szliśmy w imię bezpiecznej i wolnej Polski. Żeby nasze marzenie się spełniło, musimy ruszyć jeszcze raz. Wzywam wszystkich z tamtego marszu i w ogóle wszystkich, którzy kochają Polskę. Spotkajmy się w niedzielę 25 maja w samo południe. Plac Bankowy, Warszawa. A tydzień później zagłosujmy razem za silną, solidarną i bezpieczną Polskę. Ładnie, prawda? No bardzo fajne, takie przekonujące, myślę, że dla wielu wystąpienie premiera, natomiast mnie rozpraszały te pyłki, które tam latały. No, I tak oczywiście taka pora roku. taką mamy porę roku. No i taki klimat. Tak sobie latają. Ale sobie wyobraziłem, że gdyby akurat była to inna pora roku, to ktoś tam z taką poduszką z pierzem mógłby stać i tak wysypywać za tego kadru. Żeby premier tak romantycznie wyglądał w tym otoczeniu pyłków. Tak. Okej, chociaż ja nie jestem przekonany, czy akurat Donald Tusk jest tą osobą, która może obudzić ten elektorat, którego potrzebuje Rafał Trzaskowski. Ja myślę, że to niestety jest zadanie dla samego kandydata. On musi to samodzielnie zrobić. Donald Tusk jest oczywiście ważny, bo on uruchamia jakby ostatnie rezerwy naszego elektoratu, tego, który być może z jakichś powodów gdzieś przespał pierwszą datę wyborów. Ale tu trzeba szerzej. My potrzebujemy jeszcze jakiś tak naprawdę 500 000 głosów spoza tego elektoratu. I trzeba szukać naprawdę bardzo, bardzo szeroko, sięgając zarówno na lewe, jak i na prawe skrzydło. Jak to robić? No, mam nadzieję, że ten sztab, od którego zacząłeś dzisiaj, właśnie o tym w tej chwili rozmawia, być może już to planuje. Oby tak było. Proszę Państwa, w sieci pokazały się takie teksty, które chyba mają uśpić naszą czujność, mam wrażenie. Bo takie pocieszające, że ten Nawrocki to taki silny wcale nie jest, że ten wynik jego to jest w ogóle to jest najgorszy wynik w historii PiS-u. No i udowadniają, że to jest najgorszy wynik, no bo się okazuje. I to tak procentowo, to nawet się da wszystko udowodnić. Muszę Ci powiedzieć, że jak się tak człowiek uprze, to się udowodni wszystko. Że Nawrocki 29,54 to jest najgorszy wynik, bo przecież w 2005 Lech Kaczyński po pierwszej turze miał 33,10, a Donald Tusk 36,33. W 2010 Jarosław Kaczyński miał 36,46. W 2015 Andrzej Duda 34,76. W 2020 Duda 43,50. No a teraz Karol ma 29,54. To jest najgorszy wynik Karola, co oznacza, że PiS się zwija. Taką mają koncepcję, co niektórzy. Podoba Ci się taka koncepcja? Nie, dlatego że zdecydowanie to jest demobilizujące i pokazuje, że tu coś się samo zadzieje, czy zadziało. Nic się samo nie zadziało. Fakt tego, że polaryzacja jest nieco mniejsza niż była do tej pory, bo jest, wskazuje wyłącznie na to, że każdy z tych kandydatów, zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, muszą sięgać znacznie szerzej poza swoją bazę wyborczą. I tylko tyle.
A żeby wygrać wybory, wciąż, nadal i nieustannie trzeba mieć 50% plus 1 głos. I koniec, nie ma tu żadnej dyskusji. I Rafał Trzaskowski, który przecież widzieliśmy, że zrobił dużo w tej kampanii, tak naprawdę nie wyszedł poza elektorat Koalicji Obywatelskiej. Nie widać tu tego wyjścia, jeżeli porównujemy wynik KO z 2023 roku do wyniku Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście w liczbach bezwzględnych to inaczej wygląda porównując to do frekwencji i tak dalej. Tu jest wiele różnych niuansów, na które trzeba patrzeć, no ale prawda jest taka, że jest masa roboty do zrobienia przez te 2 tygodnie, już niecałe, i tej roboty nikt za nas nie wykona. My to musimy zrobić i trzeba trzaskać do samego końca. Nie dać się zdemobilizować tego typu opowieściom. Tak jest. Tym bardziej, że może jakby pomóc nam w tej batalii i walce sam Karol Nawrocki i jego życiorys. Bo przecież, jak twierdzi pan profesor Dudek, no tam są szafy, że kawalerka przy tym to jest. Trupy są w szafie, nie szafy. Trupy w szafie. Ja powiedziałem, że szafy są, tak? No bo już mi się wszystko... Szafy pełne trupów. Tak jest, pełne. I profesor Dudek mówi, że tym się powinni jednak zajmować dziennikarze głównie i tutaj nie powinien Rafał Trzaskowski, że tak powiem, budować na tym swojej kampanii. On się powinien skupić na przekazie pozytywnym. Ja nie wiem, nie jestem przekonany. No ale sprawa kawalerki i te inne trupy, które się tu pojawią, to powinny być podgrzewane, grzane przez media i absolutnie to się da wykorzystać, bo jest tego bardzo dużo. Być może, bo pan profesor nie powiedział, co ma na myśli, powiedział tylko, że połowa, gdyby się tylko z tych newsów, które on zna, potwierdziła, to mielibyśmy kawalerkę do kwadratu. No pewnie jeden z tych elementów mamy dzisiaj, tak, to doniesienie Rzeczpospolitej. No ale jeżeli to będą tego typu elementy, nawet jak ich będzie 20, to niestety tu ilość nie zamienia się w jakość. No niestety. Lepiej by było, żeby to było coś jednego, ale może takiego bardziej konkretnego. To oczywiście nie twierdzę, że to nie są konkrety, one tylko jakby potwierdzają nam to, co i tak wiemy, ale też nie przekonują elektoratu PiS w jakikolwiek sposób do zmiany decyzji. Tak mi się wydaje. Mogą być, czy te takie trupy z szafy, Andrzeju, jeszcze jakby się pojawiały, czy one faktycznie mogą jakoś wpłynąć na ten wynik wyborczy, czy też to już tak... Kolejna Wszystko afera, może co tam wpłynąć, macie? Jacku, dlatego że tak jak mówiliśmy od początku, no tutaj idzie walka na żyletki i zdemobilizowanie na przykład 100 czy 200 tysięcy wyborców może być kluczem do sukcesu. Już nie mówię o tym, że przekonanie kogoś, ale zdemobilizowanie, czyli na przykład pokazanie wyborcom, którzy potencjalnie mogliby pójść zagłosować na Nawrockiego, na przykład części wyborców Zandberga, tych właśnie od Pauliny Matysiak, albo tych od Mencena, tak, że to jest facet, który jest nieodpowiedzialny, albo że to jest facet, który no właśnie skrycie czy półjawnie angażuje się w takie właśnie środowiska bardzo skrajne. No, to może mieć jakiś wpływ. Natomiast mi się wydaje, że pan profesor Dudek ma tutaj rację, mówiąc o tym, że Rafał Trzaskowski powinien postawić na przekaz pozytywny, tylko ja nie wiem, czy my dokładnie to samo rozumiemy poprzez przekaz pozytywny, bo ja bym chciał, żeby Rafał Trzaskowski zarysował jakąś własną wizję przyszłości Polski, która będzie znacznie bardziej odważna i dalekosiężna niż wizja, którą prezentuje rząd Donalda Tuska. Co zresztą powinno być dosyć naturalne, dlatego że rząd może planować działalność na najbliższe 2 lata. I to jest uczciwe, tak? No bo potem są wybory i trudno przewidzieć, co będzie dalej. Natomiast prezydent, szczególnie taki jakim może być Rafał Trzaskowski, powinien przewidywać przyszłość już nawet nie na 5, tylko na 10 lat. No bo jest regułą, że jeżeli ktoś się sprawdzi na tej funkcji, to zostaje na drugą kadencję, a nawet jak się nie sprawdza i jest byle jakim długopisem, to i tak ma szansę zostać na drugą kadencję. Także perspektywa 10-letnia, którą może nam zarysować nasz kandydat, może być atrakcyjna dla młodych wyborców,
może być atrakcyjna dla tych wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć coś właśnie pozytywnego i takiego, żeby się chciało iść do tych wyborów. No. I No i moim tylko zdaniem to musi być też powiedziane w inny profesor sposób, Dudek Andrzeju. o tym mówi, a nie o tym, żeby tutaj się głaskać i opowiadać o jakiejś tam ideologię, że tutaj otwarta dłoń jest lepsza niż zaciśnięta No pięść. właśnie, a no No to właśnie, to są jest banialuki, tak? no właśnie, Andrzeju, bo co my Na pamiętamy z chama i tego? prostaka nie ma otwartej dłoni, tylko jest po prostu adekwatna, radykalna odpowiedź i tyle. Tak, Ale warto, naprawdę warto myśleć o pozytywnym przekazie, który będzie rysował przyszłość Polski, silnej Unii Europejskiej, silnej Polski, rozkwitającego przemysłu, rozkwitających technologii nowych, wysokopłatnych miejsc pracy dla młodych ludzi. Wiesz, no to wszystko można ładnie opowiedzieć. Ja tego tak nie umiem. Ale Rafał Trzaskowski ma tutaj talent do tego i powinien już nad tym myśleć, jak to zacząć mówić, bo za chwilę będzie za późno. Tak? To jest elektorat, który oczekuje, mówię o młodych ludziach, tego, żeby zarysować im przyszłość bezpieczną, dostatnią, godną w silnej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, która się nie wstydzi tego, że jest otwarta, nie wstydzi się tego, że jest nowoczesna i nie wstydzi się tego, że może nadawać ton całej Unii Europejskiej. I taki przekaz Rafał może zacząć już od dzisiaj głosić. no tylko, że to jest kwestia tego, w jaki sposób ten przekaz jest sprzedawany. No, coraz częściej się w sieci gdzieś tam, jak się czyta, naprawdę, no, wszyscy zwracają uwagę na to, że nie wiem, to tak jak z tym królikiem Duracell, no co on na wykończeniu, baterię mu trzeba wymienić, czy jak, bo to wszystko jest takie, nawet jeden z naszych widzów zwrócił uwagę na taki drobiazg, ale moim zdaniem właśnie z tych drobiazgów składa się to, że czasem no, Rafał Trzaskowski wypada tak, jak wypada, że on źle akcentuje naprzód Polską, że to jest zły akcent, on źle stawia to, że to jest oczywistość i to źle brzmi potem, że to jak on mówi, to po prostu można zasnąć. Przepraszam, ale troszkę zaczyna tak to przypominać tą sytuację, no bo Andrzeju, no umówmy się, no co nam zostało w głowach z pierwszej części kampanii wyborczej ze słów Rafała Trzaskowskiego? No jakie hasło, jaka myśl przewodnia, no o co walczę i dokąd zmierzam? No co zostaje w głowie? Cała Polska naprzód. O, no, cała Polska naprzód. I No to tak. nam... Tak. Ale wiesz co, to te hasła są wbrew pozorom bardzo ważne. No i Nie, jak mówię, że myśmy tutaj zaczynali dla Państwa komentować kampanię wyborczą, nie wiem czy pamiętasz, no zrobiliśmy sobie, przepraszam bardzo, no bekę z hasła pana marszałka Hołowni. To ludzie są najważniejsi. Zastanawialiśmy się, co to jest to ten to ludź. I jak widać, to hasło nie zażarło. I wydaje mi się, że no oczywiście no, z samym hasłem się nie wygra, ale bez hasła, bez czegoś, co zapada w pamięć, ciężko jest iść do przodu. I to też jest sugestia dla sztabu Rafała Trzaskowskiego. Wymyślcie jakieś chwytne hasło na drugą turę. Może takie bardziej zapadające w pamięć i łatwiejsze do skandowania. No właśnie i naprawdę dlatego, że zawsze jak się myśli o czymś, trzeba myśleć o tym, co pomyśli przeciwnik. No, jak krzyczą na tych wiecach Rafała Trzaskowskiego, Polska cała za Rafała, tak? To coś takiego jest, tak? No to już wczoraj u Nawrockiego krzyczeli Polska cała bez Rafała. No i to taka zabawa niestety to ma do siebie. No. Wiesz, jak rozmawiałem sobie z Kubą Wątłym na temat tej kampanii, to on podkreślał i fajnie o tym opowiadał, że od wielu, wielu dziesięcioleci w sztabach wyborczych prezydentów czy kandydatów na prezydenta w Stanach Zjednoczonych zatrudnia się takich ludzi, którzy no, mają za zadanie torpedować wszystkie pomysły. No i krótko mówiąc, no, sztab coś wymyśla, a oni wcielają się od razu w stronę przeciwną i wymyślają, no dobra, jak to można ośmieszyć, jak to można storpedować. I to przynosi skutki, chociażby takie, że żadne głupie pomysły z takich sztabów nie wychodzą, no bo są już tam gdzieś w zaciszu gabinetów storpedowane i pokazuje im się, że to no nie warto, tak, że to na pewno przeciwnicy wpadną na ten sam pomysł i po co się tutaj podkładać. Nie wiem, czy w sztabie Rafała Trzaskowskiego jest chociaż jedna osoba, która taką rolę pełni. Jeżeli nie ma, no to dobrze by było, żeby się znalazła.
No bo to jest abecadło, tak, robienia współczesnej kampanii wyborczej. Proszę Państwa, jutro, czyli w środę o 20, no ma być debata. Ma być, ale właściwie nic nadal nie wiadomo. Jak ma być, co ma być, z kim ma być. Bo to groch z kapustą. No Tak? ale Jacku, a teraz na sekundę się zatrzymajmy, Tak. bo debat prawdopodobnie będzie propozycja 2 debat, bo TV Republika też już przebąkuje, że chce swoją zrobić debatę. No i oczywiście telewizja publiczna ma obowiązek spróbować zrobić debatę, myślę, że w połączeniu z Polsatem i TVN-em. Tak, taka jest decyzja. Tak, tak. W środę o 20 tak. to połączenie. I teraz nie ma jeszcze decyzji sztabów. Przynajmniej teraz, jak do Państwa mówimy, to jeszcze sztaby nie podjęły decyzji, czy będą w tych debatach ich kandydaci uczestniczyć i na jakich warunkach. I teraz ja jestem w stanie sobie wyobrazić coś takiego, że sztaby z jakichś powodów, czy też kandydaci z jakichś powodów ustalą, że nie będą debatować ze sobą. Także nie przesądzaj, że będzie debata, bo wiesz, jak się dobrze zastanowić, to komu ta debata mogłaby posłużyć? Z punktu widzenia Nawrockiego ryzyko jest duże, on jest, no matematycznie tam wszyscy wyliczają, że w zasadzie to on już wygrał wybory, więc po co mu to? No a z punktu widzenia Rafała Trzaskowskiego, no jeżeli jest tak, jak ty mówisz, że jest nieco pozbawiony sił witalnych, no to też ta debata nie musi być tutaj jego najsilniejszą stroną. Krótko mówiąc, nie jestem przekonany, czy te debaty będą. Natomiast gdyby się okazało, że są i że sztab na przykład Rafała Trzaskowskiego jest chętny do debaty w TVP razem z TVN-em i z Polsatem, to ja bym sugerował, żeby tym razem wyjątkowo nie omijać telewizji Republika i tam pójść i pokazać po prostu cojones. Pokazać, że Rafał Trzaskowski z obrzydzeniem oczywiście zatykając nos potrafi wejść również w takie środowisko i tam również stanąć jak równy z równym do debaty w najtrudniejszych dla siebie możliwych warunkach. Takie jest moje przemyślenie. Nie wiem, co ty o tym myślisz. No, może masz rację. Może powinien spróbować. Może powinien wejść w to bagienko, się utaplać tam trochę. Nie będzie to proste, jeżeli do tej debaty by doszło, bo będzie w trudnej sytuacji. Nikt nie mówił, że będzie miło. No wiesz, jak No się nikt. kandyduje na prezydenta Rzeczpospolitej, no to trzeba nie się jest- liczyć z różnymi wyrzeczeniami. To nie jest droga usłana Ja różami. też czuję obrzydzenie do tej paratelewizji, no ale jednak to są wybory prezydenckie i być może coś w ten sposób można zademonstrować i pokazać, na przykład odwagę albo determinację. Patrz, o czym my gadamy w ogóle. To jest zastanawiające, tak jak człowiek się dobrze nad tym zastanowi, bo oswajamy ten świat. Najpierw tak, Brown poprzez swoje występy telewizyjne zaczął oswajać ludzi z tym, że antysemityzm to nie jest nic nadzwyczajnego, to można mówić o tym publicznie. I ludzie się powoli przyzwyczajają. Tutaj można poręczyć za faszystę, faszyści mogą kogoś poprzeć, wszyscy się zaczynają przyzwyczajać. Teraz się zaczniemy przyzwyczajać do telewizji Republika. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie wiem, tak tylko sobie myślę. No i masz rację oczywiście w tym, co mówisz, tylko wiesz, no na szali jest przyszłość Polski, a być może i całej Unii Europejskiej. I co? Odwrócimy się na pięcie, obrazimy i stwierdzimy, tam nie pójdziemy, a potem będzie tak jak w przypadku końskich sprzed 5 lat. Nie są to proste decyzje i niełatwe wybory. Proszę Państwa, zestawienie, bo ja sprawdziłem sobie, mnie strasznie to korciło. Kto dostał mniej niż 100 000 głosów, a zebrał 100 000 podpisów? No bo to przecież Artur Bartoszewicz, ten wybitny obywatel, który tam pocztą mu przychodziły, tam zebrał tego, przecież on tyle podpisów, 160 000 podpisów. 250 000 mówił, że dostał podpisów. Tak, ale cały czas mu przychodziły. Tak, ale podobno 160 000 przyszło. No to nie wiem, tam to dużo w każdym razie, no ale zebrał 95 000 głosów. No nie dał rady. Pan Maciak, jak pytałem cię dokładnie, ma 36 371 głosów. No już i pan Marek Woch, to już jest rekordzista, 18 338. No po prostu mieli 100 000 podpisów, a to nie mogli zebrać 100 000 głosów. No to jest, niewiele lepszy jest Jakubiak, bo ma 150 000 głosów. No to tylko pokazuje, że coś tu jest w tym mechanizmie, no tak trochę chyba nie halo, nie? Tak
to mi się wydaje, z tymi 100 tysiącami. Tak, to coś tu nie gra. Albo Ale może być, Jacku, tak, patrzmy na to z punktu widzenia tego, że nie wszystko musi być hachmentem i przestępstwem, tak? No może ktoś z naiwnie się litości. podpisał z litości na takiego wocha, nie znając go, a potem zobaczył w telewizji i się przeraził, nie? I stwierdził, o rany, ale głupio zrobiłem, to już pójdę zagłosować na Jakubiaka na przykład. Proszę Państwa, i ważna informacja, naprawdę, to się wydaje mało istotne, ale się okazuje, że w pierwszej turze 85 tysięcy głosów było nieważnych. To jest 0,44%. To jest naprawdę, może być istotne. To nie jest już w tych wyborach nieistotne. I dlaczego tak się stało? 25 tysięcy głosów było nieważnych, bo znak X pojawił się obok nazwiska 2 albo większej liczby kandydatów. No, Ja nie chcę nic mówić, ale niektórzy złośliwcy tak podpowiadali, że jak jesteś naprawdę za patriotą polskim i za ojczyzną naszą, to Tak. trzeba skreślić i Nawrockiego, i Mencena razem. tak, jeszcze Brauna. Może to zadziałało, słuchaj. Może Brauna Wcale też. bym się nie zdziwił. No ale jest jeszcze jeden przypadek gorszy, bo tu mamy 25 tysięcy głosów, w taki sposób stało się nieważnych, a nieważnych jest 60 tysięcy głosów, nieważnych jest z powodu tego, że w ogóle nic nie wziął kartkę, oddał kartkę, no nie postawił żadnego X-a. Nie wiem, zapomniał, czy to jest... Nie, to jest demonstracja, Jacku. I w tym przypadku Demonstracja. akurat nie mam najmniejszych wątpliwości, że to są ludzie, którzy demonstracyjnie w ten sposób pokazują, że się nie zgadzają na porządki, które w kraju obowiązują. Nie mają tu żadnego kandydata. Być może to są anarchiści, być może to są totalnie antysystemowi wyborcy. Nie kpiłbym z tego, bo to jest również sposób na uczestnictwo w systemie demokratycznym i trzeba to brać pod uwagę. No skreślenie 2 to już rzeczywiście jest kuriozum, natomiast oddanie pustej kartki to jest konkret, tak? To wiemy, co to oznacza. To jest sprzeciw wobec całego systemu. To się nie sprzeciwiajcie, po prostu nie idźcie, a jak już przyjdziecie, to weźcie tam, skreślcie tego X-a, no się sprzeciwiać. Nie pójście też jest sprzeciwem, ale innego rodzaju, wiesz? Dobra. Bo jak idziesz i oddajesz pustą kartkę, to znaczy, że jesteś obywatelem, rozumiesz zasady demokracji, rozumiesz swoje obowiązki, ale sprzeciwiasz się wobec tego systemu, który jest, a jak nie idziesz, to tak jakbyś powiedział, nie interesuje mnie to. Tak? Może być demokracja, może nie być, mam to w nosie. Okay. Trochę innego rodzaju sprzeciw. Okay, ja to wiem, dlatego że sporo kiedyś się kręciłem wokół środowisk anarchistycznych i dokładnie wiem, jak tam się myśli i jakie przyświecają tym ludziom idee, kiedy właśnie idą i na przykład oddają pustą kartkę. To jest ten przykład. No kiedyś to było proste, było za PRL-u. Głosuj bez skreśleń. I pierwszy z listy dostawał głos. Pamiętasz, była taka inicjatywa, to do Rad Narodowych, tak się chyba nie wiem, czy do Sejmu PRL-u tak się nie wybierało. Głosuj bez skreśleń. No i to może tak zostało. Te 60 tysięcy ludzi jeszcze w tamtym. Nie, dobra. Andrzej już wyjaśnił dlaczego. Ja tu już tylko sobie drwię. I na koniec, proszę Państwa, jedna rzecz. Mecenas Prado na X-ie pochylił się nad jedną kwestią, która wydaje mi się taka na zakończenie dobra, żeby się nad nią zastanowić przez moment. Napisał tak: za 2 tygodnie prokuratura może stanąć przed dylematem, czy określenia Alfons, sutener, stręczyciel znieważają głowę państwa polskiego. Bo tu trzeba będzie z urzędu się takimi określeniami zająć, jeżeli na przykład kandydat ten, co to tego dotyczy... Mamy doświadczenie. No, w przypadku pana Żulczyka na przykład, tak, który musiał przejść przez tą gehennę i udowodnić, że miał rację w swoim dosyć takim ostrym, ale jednak nie pozbawionym sensu określeniu, no to się udało. Ja podejrzewam, że w tym przypadku też może się wiele udać. Tak, ale to bardzo ciekawe podejście, że tak, że sądy mogą być zajęte na przykład takimi problemami. Czy na prezydenta prokuratura może być sutener? No, jak zawodowo tam się czymś w przeszłości człowiek zajmował, ale już się nie zajmuje. No to on można powiedzieć, że kiedyś był ktoś dziennikarz, pan, nie, ja już nie jestem, ja już teraz to jestem, politykiem jestem, ja jestem teraz z zawodu prezes. On z zawodu prezes jest teraz, albo dyrektor, bo to taki zawód miał.
Proszę Państwa, dobra, to te rozważania Państwu zostawiamy. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za wszystkie tam subskrypcje i bardzo prosimy o kolejne subskrypcje, bo one są bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo już jesteśmy blisko tych 20 000, to przecież radujmy się wtedy. Radujmy się 20 000 i wtedy będziemy mieli nowe cele. I bardzo dziękujemy, że pamiętacie Państwo o nas na Patronite i na Buy Coffee. Pamiętajcie, naprawdę to jest potrzebne, bo na razie zbieramy takie tam pokłosie żniwa tych ubiegłomiesięcznych tych blokad YouTube'owych. One teraz jakby ustały, ja nie chcę krakać, ale tak jakby w tym miesiącu tylko raz czy dwa nam się przytrafiło. Za chwilę może w ogóle znikną, ale jak jeszcze coś nam się przytrafi, to nam się przytrafi, takie jest życie. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie i poparcie i chyba już, Andrzeju, zapraszamy na jutro. Tak jest, pięknie dziękujemy. Dzisiaj nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek. Koty się pospały. Mam nadzieję, że jutro wystąpią. Do zobaczenia, do jutra. Do widzenia.